tej recenzji przyjrzymy się routerowi ZUI 5G CPE6, czyli modelowi H165 383. To urządzenie dostępne wyłącznie u jednego z polskich operatorów i szczerze mówiąc, trudno mi zrozumieć dlaczego. Już teraz mogę Wam zdradzić jedno. Stabilność działania tego urządzenia jest bardzo dobra i pozytywnie mnie zaskoczyła. Router jest dostępny jedynie w białej wersji kolorystycznej. Z przodu urządzenia znajdziemy jedynie diody LED sygnalizujące status podłączenia do sieci, poziom sygnału LTE oraz poziom sygnału 5G i logo 5G Advance. Na tylnej części urządzenia znajdziemy od dołu złącze zasilania, jeden port LAN WAN 2,5 gigabit internet, jeden port LAN gigabit internet oraz jeden port telefoniczny RJ11, przycisk WPS i dwa złącza antenowe TS9 pod 5G wyłącznie z zakresu pasma N77-N78. Na spodzie urządzenia pod zaślepką znajduje się slot na kartę nano SIM oraz przycisk reset. Urządzenie nie ma fizycznego przycisku do włączenia urządzenia, choć możemy wyłączyć to urządzenie za pomocą przycisku WPS. Wymiary ZUI 5G CPE6 to 105,8 mm szerokości, taka sama głębokość urządzenia i 237,2 mm wysokości, co czyni go dużo większym od swojej konkurencji w postaci choćby ZTMC 888. Waga urządzenia to nieco ponad kilogram. Obudowa jest średnio spasowana. Próbując podłączyć kabel pod port LAN, obijając patchcordem obudowę, słyszymy delikatny metaliczny dźwięk. Jako że router jest z niewiadomego źródła tak naprawdę, nie wiem czy to jest normalne w innych egzemplarzach tego modelu, ale jest słyszalny taki metaliczny dźwięk przy pukaniu w obudowę. Plastiki są standardowej jakości Huawei'owej, mają tendencję do rys, czyli do najlepszych oczywiście nie należą. Modem zastosowany w tym modelu jest w stanie zaagregować dwa pasma 5G do 200 MHz łącznej szerokości pasma przy MIMO 8x8 lub do trzech pasm w szczególnej konfiguracji podanej przez producenta, a maksymalna prędkość 5G wynosi 11,7 gigabita na sekundę dla pobierania danych i 2,5 gigabita dla wysyłania danych. Jeżeli chodzi o modem LTE, jest to kategoria 20 i tutaj router pozwala na agregację do 5 pasm LTE, MIMO 4x4, QAM 256 w tej maksymalnej możliwej konfiguracji. Mamy tutaj Wi-Fi 7, gdzie na częstotliwości 2,4 GHz mamy maksymalnie 40 MHz w szerokości pasma, co daje maksymalną prędkość na 2,4 GHz na poziomie 574 Mbit na sekundę, natomiast w przypadku częstotliwości 5 GHz mamy tutaj maksymalnie 160 MHz w szerokości pasma, oczywiście MIMO 2x2, czyli dwie anteny do Wi-Fi, co oznacza maksymalną prędkość na poziomie 2882 Mbit na sekundę, bo mamy tutaj Wi-Fi 7, a przy ustawieniu Wi-Fi 6 jest to maksymalnie 2400 Mbit na sekundę. Sieć Mesh można utworzyć łącząc inne urządzenia Huawei, ZUI, Browi obsługujące Easy Mesh, jednak tutaj ich wybór jest bardzo ograniczony, więc ja tak szeroko o tym starałem się nie mówić w przypadku na przykład polecanych routerów. Nietypowym jest fakt, iż Orange czy w trybie tylko LTE, czy w trybie automatycznym blokuje agregację większej ilości pasm niż 3 w przypadku tego urządzenia, jeżeli chodzi o pobieranie danych, natomiast na karcie T-Mobile w LTE nie działa agregacja pasm, jeżeli chodzi o wysyłanie danych. Jedynie na karcie Plusa nie było żadnych ograniczeń, Playa podejrzewam też by nie było żadnych ograniczeń. Jest agregowane w każdej możliwej konfiguracji, wszystko co jest dostępne w Etherze w danym momencie. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o jakieś tam potencjalne blokowanie przez operatorów. Producent deklaruje zysk anten budowanych w router na poziomie 12 dB i brak informacji na temat zysku anten Wi-Fi. Test Wi-Fi będzie w dalszej części filmu oczywiście. Na urządzeniu po wyjęciu z pudełka jest zainstalowane oprogramowanie wersji 4.4.0.1. Tutaj macie na dole pełną wersję oprogramowania, a do panelu administracyjnego można zalogować się pod adresem 192.168.8.1. Aplikacja iLife z tym routerem współpracuje bez zarzutu, natomiast aplikacja Hiring nie współpracuje z tym routerem. Niestety nie jestem do końca znane pochodzenie tego routera. Jeżeli chodzi o dystrybucję tego, którego testuję obecnie, router udostępnił mi na testy widz, który chce pozostać anonimowy, który dopiero co zakupił ten router od jednego ze sprzedawców na Allegro, ale zakupił stacjonarnie bezpośrednio u sprzedawcy. Niby jako nowy, choć faktura VAT marża, co wskazuje na używany, sprawdziłem go po numerze e-mail w Playu jest czysty, jednak okazało się po logach systemowych,
że tydzień przed zakupem routera był przywracany do ustawień fabrycznych, więc historia i pochodzenie tego routera nie jest do końca znane. Do panelu administracyjnego można zalogować się pod adresem 192.168.8.1. Logujemy się teraz do panelu administracyjnego i jak widzicie mamy tutaj ten następny ekran. Nie będziemy tutaj przechodzić do poszczególnych zakładek z tego głównego ekranu, tylko omówimy sobie każdą zakładkę z pojedyncza, ponieważ wszystkie te tutaj odnośniki prowadzą później do tych zakładek głównych. Tutaj mamy bieżący czas połączenia, ile pobrałem, ile wysłałem, ostatnie logowanie, to takie normalne rzeczy. I przechodzimy sobie do poszczególnych zakładek, sieć komórkowa, ustawienia sieciowe, sieć komórkowa, połączenie internetowe. Tutaj mamy oczywiście, możemy wyłączyć transmisję danych roamingu, automatyczny wybór sieci, takie standardowe ustawienia, ale tutaj także mamy możliwość ustawienia profilu, czyli APN-u, ale także ustawienia serwera DNS ręcznie pod warunkiem, że nadamy profil sobie również ręcznie i tutaj wtedy możemy wpisać adres jakiś swój 8888 albo 1111 w zależności od tego, kogo wybieramy za dostawcę serwera DNS swojego, ale tutaj mamy również zakładkę wyszukiwania sieci komórkowej, preferowany tryb sieci, tylko 5G, tylko LTE. Możemy sobie tutaj zaznaczyć, ale w przypadku tylko 5G nie zaznaczajmy tylko 5G, ponieważ mamy wtedy tylko 5G standalone, a nam na tym nie zależy. W przypadku 5G, jaki mamy obecnie w Polsce, czyli non-standalone, zaznaczamy tryb automatyczny i tryb 5G NSA. Wyszukiwanie sieci też możemy zrobić automatyczny, ręczny. Jeżeli chodzi o zakładkę Ethernet, tutaj mamy ustawienie Ethernetu, też możemy DNS sobie ustawić, jeżeli chodzi podstawowy i pomocniczy, MTU, tutaj adresy MAC, tak, klonowanie, status Ethernetu oczywiście aktualnie nie mam, bo nie mam żadnego tutaj innego routera podłączonego, ani żadnego internetu po kablu. Jeżeli chodzi o podstawowe ustawienia Wi-Fi, to takie podstawowe tutaj mamy, czyli hasło, tryb zabezpieczeń i to właściwie tyle, czy preferowana sieć 5 GHz czy nie. Wi-Fi dla gościa, możemy wyłączyć Wi-Fi dla gościa, tak, ale aktualnie nie chcę. Tutaj jedyne, do czego mogę się przyczepić, to że zabezpieczenia sieć jest otwarta domyślnie, co mi się tu bardzo nie podoba, że trzeba samemu zmienić na szyfrowaną, powinien się generować od razu tutaj hasło Wi-Fi jakieś tam losowe, ja tego nie chcę, więc włączam szybko, bo nie chcę mieć otwartej sieci dla gości, dlatego mi się to niezbyt podoba. Jeżeli chodzi o tutaj coś pominąłem, nie, jeżeli chodzi tutaj mamy urządzenie online i offline, jak widzicie miałem takie urządzenie podłączone, ale to tutaj możemy odebrać dostęp do internetu, czyli zablokować takie urządzenie, nawet jeżeli jest w trybie offline już się nie połączy, wtedy mamy tutaj SMS-y, możemy do kogoś napisać SMS-a, nie ma z tym żadnego problemu. Jak widzicie, tutaj będzie już jako robocza wiadomość, ale ja tego nie chcę, więc usuwamy sobie ustawienia SMS, możemy raport, możemy tutaj przekopiować sobie SMS z karty SIM, jeżeli są takie dostępne. Podstawowe statystyki tutaj, jak widzicie, czyszczono wczoraj, czy tam przedwczoraj, więc naprawdę tutaj jest troszkę tam tych statystyk, ale one się resetują za każdym razem, kiedy zmieniamy kartę SIM. Jeżeli chodzi o kontrolę dostępu do internetu, tak, tutaj filtr internetowy przenosi nas do zakładki zaawansowane, także ja na razie tego Wam nie pokazuję, ale pokażę Wam kontrolę dostępu do internetu, czyli jak dla dzieci mamy ograniczać dostęp do internetu, to tutaj dajemy sobie, że na przykład to urządzenie jest dziecka i może korzystać tylko w danych godzinach i w danych dniach, na przykład wtorek, środa i niedziela w godzinach od 15 do 18. Jeżeli ograniczamy dziecku dostęp do internetu, to jest to jak najbardziej funkcja użyteczna. Tutaj mamy zaawansowane ustawienia Wi-Fi. Możemy sobie zmieniać, mogę zmienić tak, żeby miał Wi-Fi 7, choć mi nie jest ono aż tak bardzo konieczne. Tutaj możemy zmieniać szerokość pasma, kanału, tak, użyć ustawień nocnych, możemy coś takiego zrobić. Tutaj też mogę zrobić sobie na Wi-Fi
7 już 160 MHz na przykład, żeby mieć szerokość pasma kanału. No i tutaj również kanał, ale ja tego nie zmieniam. Tutaj możemy sobie te nasze sieci rozdzielać jak chcemy. Tak naprawdę, czy chcemy mieć oddzielnie 2-4, czy pod jednym, albo tutaj tak. I tutaj możemy sobie też rozdzielić sieć, żeby mieć tylko na przykład, żeby tutaj się logowało, nie wiem, tylko nasza IoT albo coś innego, tak żeby nam było wygodniej. Jak widzicie tutaj i też możemy ustawiać oddzielne hasła do Wi-Fi. Jeżeli chodzi o filtr MAC, możemy ustawić tak i wtedy sobie zrobić listę albo białą, albo czarną. Jeżeli chodzi o naszą i możemy na przykład tylko zezwalać danym urządzeniom dostępu do internetu, a innym już nie. Jeżeli będą się próbować logować, nawet jeżeli znają hasło, to się nie połączą. Jak zrobimy tylko białą listę albo czarną z zablokowanych po prostu adresów MAC. Tutaj połączenie WPS, tak, mamy taką opcję. Mamy również, możemy tutaj sieć Wi-Fi Mesh zrobić. Ja nie mam żadnego urządzenia, które mógłbym tutaj sparować, jeżeli chodzi o ten mesh. Mój HAS122 nie obsługuje meshu, jeżeli chodzi o to, więc tutaj Wam nie pokażę. Mogę tylko Wam pokazać takie podstawowe ustawienia, jakie tutaj widzicie z zakresu meshu. Tak, możemy dodać urządzenie kolejne, aktualizacje. Ja nie będę miał tutaj aktualizacji, możemy sobie ustawić aktualizację nocą. Jak widzicie, nie mam żadnej aktualizacji nowej dostępnej. Serwer DHCP, tutaj również adres IP podstawowy, tak, adres DNS, VPN, ale tutaj bardzo tylko te podstawowe VPN, jak widzicie, w bardzo podstawowym zakresie, ale coś tam dla niektórych się nada. Jeżeli chodzi o włączenie trybu Bridge, jest on obsługiwany, jak widzicie, więc tak, jest to możliwe. Tutaj mamy firewalla, tak, filtr adresów IP, adresów MAC, wirtualny serwer, aplikacje specjalne, strefa zdemilitaryzowana, SIP, Universal Plug and Play, NATy, szczególnie to dla graczy jest gdzieś tam przy konsolach istotne. ACL, filtr nazwy domen, no to tutaj jeżeli chcemy jako rodzice zablokować swoim dzieciom jakieś tam konkretne strony internetowe, lista zaufanych adresów IPv6, ale to nieistotne. Tutaj też mam zakładkę, z której bardzo mało osób będzie korzystać, ponieważ dotyczy ona telefonii internetowej, a raczej zakładam, że mało kto z tego będzie korzystał. Dla nas ciekawsza zakładka to jest system. Tutaj mamy takie podstawowe informacje na temat i sieci, z jakiej korzystamy, i tutaj naszego urządzenia. Informacje o sieci komórkowej. Tak, tutaj są bardzo ciekawe informacje. Pokazuję tutaj bardzo dużo informacji. No, szerokość, RSP, RSRQ, RSSI, SINR, także wszystko jest. Pasmo, ponowny rozruch, nie będziemy tego robić, ani przewracać do ustawień też nie będziemy sprawdzić jednym kliknięciem. Możemy sobie diagnostykę taką podstawową zrobić, spingować do jakiegoś serwera, tak na szybko. Mogę to zrobić tutaj. Tak, jak widzicie, coś tam, jakiś tam test zrobił. Nie jest to w tym momencie istotne. Zmienić hasła do panelu administracyjnego, ustawienia czasu, ustawienia systemu. Tak, tutaj mamy i dotyczące anten zewnętrznych. Tylko tutaj, jeżeli chodzi o anteny zewnętrzne, tylko do 5G N77 i 5G N78. Reszta jest nieobsługiwana, także musicie mieć to na uwadze, jeżeli chodzi o anteny zewnętrzne. Tryb automatyczny tutaj chyba jest najlepszy i tak raczej nikt nie będzie przy tym routerze stosował anten zewnętrznych. Raczej polecam ODU zamiast takiego routera w przypadku kiepskich lokalizacji. Tak, rejestry systemu to jest bardzo ciekawe. Tutaj bardzo ciekawą informację zdobyłem na jeden z tematów, ale to nie jest w tym momencie istotne, na jaki to właściciel tego routera wie. Tutaj logujemy się do opcji programisty i tutaj też będzie ciekawie, ponieważ tu będzie to, co my lubimy najbardziej. Gromadzenie dzienników, debugowanie systemu, tak, jest tutaj dostępne, certyfikaty można sobie
offline grać, tak, ale tutaj wybór pasma. Możemy sobie wybierać, blokować pasma, że tylko na przykład do B1, B3 chcemy się logować, tak samo tutaj. Naprawdę jest tych ustawień sporo, jeżeli chodzi tutaj o ten router i zaskoczył on na duży plus, no bo jak wiemy zazwyczaj te Huawei'owe mają mało możliwości konfiguracji. Tutaj jest też opcja znana głównie z Fritzboxów, czyli kopia zapasowa. Robimy sobie kopię zapasową konfiguracji, eksportujemy plik konfiguracyjny, robimy router do ustawień fabrycznych i tak naprawdę wgrywamy sobie ten plik i mamy takie ustawienia, jakie mieliśmy wcześniej i ping pooling. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o te wszystkie zakładki. Tutaj mamy jeszcze jedną ciekawą zakładkę, optymalizację, jeżeli chodzi o zasięg, gdzie jest najlepszy sieci. Ja zawsze to po swojemu patrzę, ale tutaj jak możemy taki test sobie zrobić, tak na szybko. Jak widzicie, u mnie to nie będzie dużych różnic, bo u mnie router głównie stoi w jednym miejscu. A teraz przechodzimy do aplikacji. Aplikacja Highlink od Huawei nie chce współpracować z tym urządzeniem, choćbym nie wiem co robił, nie chce z tymi nowszymi urządzeniami Braille i Zui. Aplikacja ta współpracować nie chce, więc przechodzimy do aplikacji AA Live i ta aplikacja dla odmiany współpracuje już bardzo dobrze z tym urządzeniem. Musimy się tylko zalogować. Jak widzicie, połączona, a akurat to nie jest mój układ domu, ale możemy sobie edytować. To jest bardzo fajna opcja, jeżeli chodzi o tą aplikację, że możemy tutaj sobie zmodyfikować ten układ tego naszego wirtualnego domu czy mieszkania. Jest to bardzo fajna opcja, tak doskonały, ponieważ jestem blisko urządzenia, rozwiązywanie problemów. Jak widzicie, można tutaj bardzo wiele rzeczy robić. Diagnoza, badanie połączenia. Jak widzicie, takie podstawowe badanie, prędkość, jakość sieci Wi-Fi, zakłócenia. Naprawdę ciekawa tutaj opcja, jeżeli chodzi dla osób mniej technicznych. Wszystko działa ok. Jak widzicie, użycie procesora, nawet tutaj mamy statusy urządzeń, także ta aplikacja tak naprawdę daje nam dostęp do wielu informacji. Jak widzicie, tutaj informacje na temat sieci, zużycia danych, aktualnej prędkości internetu, urządzeń połączonych, jak widzicie i online, i offline. Tą diagnostykę już sobie wykonaliśmy. Tutaj kontrola rodzicielska, znajdź optymalną lokalizację. Podobnie jak to w przypadku panelu administracyjnego, tutaj to wygląda to bardzo podobnie, czyli możemy chodzić z routerem po domu i sprawdzać. Tutaj mamy więcej ustawień, ustawienia sieci Wi-Fi, podobne jak w przypadku ustawień w panelu administracyjnym. Sieć Wi-Fi dla gości możemy tutaj ustawić, optymalizuj sieci Wi-Fi, zapobieganie atakom siłowym, tak możemy sobie tutaj, mamy oczywiście dostęp do SMS-ów, możemy wysłać SMS-a z routera, mamy dostęp do APN-ów, także możemy zmienić, jakbyśmy potrzebowali na szybko. Aktualizacja urządzenia, tutaj oczywiście nie mam aktualizacji dostępnych, tryb bridge z poziomu tego jest dostępny, tak możemy, tutaj mamy jeden router w trybie online, ale możemy go wyłączyć zdalnie całkowicie z poziomu aplikacji. Mamy tutaj ustawienia wskaźnika i ustawienia zaawansowane. Jak widzicie, jest tego tutaj jeszcze więcej. Czy włączamy 2,4 GHz czy 5 GHz? Mamy tutaj takie ustawienia, połączenia WPS, filtr nazw domen. Więc tych ustawień przeportowanych z panelu administracyjnego jest tak naprawdę dosyć dużo. Metoda dostępu do internetu, czy to ma być, czy mamy uzyskiwać automatycznie adres IP, czy to ma być łącze szerokopasmowe, jak widzicie. Tych operator, tryb sieci, czy ustawiamy LTE, czy 5G,
jaki tryb 5G, jeżeli 5G, czy wybór automatyczny, ręczny, wyszukiwanie sieci. Jak widzicie, naprawdę tych ustawień jest stosunkowo sporo i naprawdę jest to aplikacja taka dosyć szeroka, jeżeli bym powiedział o funkcjonalności tej aplikacji. Informacje o urządzeniu, że naprawdę aplikacja wygląda bardzo, bardzo dobrze i podoba mi się tutaj jej działanie. Jedyne, do czego mógłbym się doczepić, to do tego, że nie mamy i nie możemy z poziomu tej aplikacji wymuszać sobie pasm, tak jak to w przypadku opcji programisty. Nie widziałem tutaj, chyba że ktoś mnie tutaj z błędu wyprowadzi i taka opcja istnieje, a tutaj u siebie jej nie widzę. 22 stycznia 2026 roku przeprowadziłem testy prędkości internetu na Huawei 5G Pro 2, oczywiście porównując go z testowanym tutaj ZUI 5G 6, czyli H165-383 i do tego jeszcze ZTE MC888 na karcie Orange, zarówno pod LTE, jak i 5G N78, oczywiście z LTE, no bo mamy 5G non-stone alone. Średnia dla H165, czyli testowanego przeze mnie routera po Wi-Fi 6, bo nie mam karty z Wi-Fi 7, Wi-Fi 6 5 GHz, 591,56 megabita na sekundę pobierania, 82 megabity wysyłania i ping na poziomie średni, oczywiście 15,2 milisekundy, to jest oczywiście średnia zawsze z trzech pomiarów. Dla porównania około 4 megabity na sekundę więcej pobierania, czyli 595,41, 81,66 wysyłania i ping na poziomie średni oczywiście 17 milisekund, czyli tak naprawdę wyniki są bardzo porównywalne, delikatnie tylko ping wzrósł, a tak naprawdę reszta składowej jest bardzo podobna. Jeżeli chodzi o warunki wykonywania testów, Orange, karta Orange, pakiet na start 800 GB, HP Omen, tutaj karta Jabit Internet, a w przypadku Wi-Fi 6 Intel AX200. W przypadku 5G BTS-a 5G to jest BTS na ulicy Krótkiej, 910 metrów mam do niego, a w przypadku LTE 180 metrów od BTS-a na ulicy Grunwaldzkiej i tutaj mam optyczną widoczność już. Przy czym do agregacji jako kotwica LTE brane było z tego BTS-a, co mam bliżej, czyli 180 metrów, tylko 5G N78 z tego BTS-a dalszego. Jeżeli chodzi o Huawei 5G CP Pro 2, tutaj wyniki były dużo niższe, różnica na poziomie ponad 100 megabitów na niekorzyść Huawei 5G CP Pro 2, czyli naszego H122, 483,21, tylko 21,72 megabita wysyłania, jeżeli chodzi o gigabit internet i 18,2 milisekundy pingu. Po Wi-Fi ping był średni identyczny, 18,2 milisekundy. Prędkość pobierania w granicach błędu pomiaru o pół megabita różnicy to nie jest wielka różnica, 482,73, 22,37, czyli też tak naprawdę 0,65 megabita wysyłania na korzyść tutaj tym razem Wi-Fi, a tak naprawdę to są bardzo małe różnice, też jak widzicie, ale w porównaniu do naszego H165 tutaj różnica jest spora, bo to jest ponad 100 megabitów na korzyść naszego nowego routera H165 i jeżeli chodzi o wysyłanie, tutaj też różnica na poziomie 60 megabitów na sekundę, więc różnica jest spora. Jeżeli chodzi o ZTMC 888 w przypadku 5G, tutaj on był wyśrodkowany, jeżeli chodzi o gigabit internet z 523,12 megabita na sekundę pobierania, 62,48 wysyłania, ping najwyższy niestety 21,1 milisekundy średni, a jeżeli chodzi o Wi-Fi 6, no to tutaj ping był jeszcze o 1 milisekundę wyższy, czyli tak naprawdę w stosunku do ZUI tutaj ten ping jest wyższy
6 milisekund, no tak naprawdę prawie 5, około 5 do 6 milisekund większy ping niestety niż w przypadku H165. I jeżeli chodzi o wysyłanie, tutaj 6248 dla gigabit internet i dla Wi-Fi 5694. I też jak widzicie, to jest 20 megabitów więcej niż, prawie 20 megabitów więcej niż w przypadku ZTMC 888, oczywiście na ZUI więcej. I tutaj ZUI przejechał się walcem po innych routerach, jeżeli chodzi o 5G. Naprawdę super router pod względem prędkości, pod względem pingów. Tutaj najlepszy, jaki mógł być. Jeżeli chodzi o LTE, tutaj sytuacja była troszkę skomplikowana, ponieważ w przypadku ZUI H165 mieliśmy agregację maksymalnie tylko 3 pasm, a taki ZTE MC888 4 lub 5 pasm, więc tutaj mieliśmy różnicę prędkości, naturalnie musiały być wyższe, więc tutaj akurat ZUI, ale to wynika z jakichś tam ustawień Orange'a, który nie pozwala na tym routerze agregować więcej niż 3 pasm. Też u jednego widza potwierdzone, że to Orange ogranicza tutaj agregację pasm jedynie do 3 możliwych, więc 255.12, ale wysyłanie 123,63 megabita na sekundę, najwyższe. Jedynie pobieranie było najgorsze tutaj, ale to ze względu na te 3 pasma i ping 13,2 milisekundy. Na żadnym innym routerze takiego pingu nie było. Dla porównania 274,86 na Huawei 5G CP Pro 2, 51,61 wysyłania, czyli 70 megabitów mniej niż w przypadku H165 i ping o 4 milisekundy większy niż w przypadku ZUI. A ZTMC 888 323,32 pobierania, czyli zdecydowanie najwyższy wynik, ponad 67 megabitów na sekundę lepiej niż H165, ale tutaj musimy mieć na uwadze, że jednak agregował większą ilość pasm LTE, wysyłanie 90,61 megabita na sekundę i ping zdecydowanie najwyższy, niestety 18 milisekund, ponad 4 milisekundy średnio więcej niż w przypadku H165, co robi wielką różnicę. Testy były oczywiście, jeżeli chodzi o testy 5G, w godzinach pomiędzy 12:55 a 13:30, jeżeli chodzi o LTE pomiędzy 13:34 a 13:52. Jeżeli chodzi o 5G, to tutaj były zarówno pod Wi-Fi 6, jak i po gigabit internet, a w przypadku LTE tylko pod gigabit internet, bo chciałem po prostu wykazać też różnice, jakie są pomiędzy tymi routerami, jeżeli korzystamy po kablu, a po Wi-Fi. 23 stycznia, czyli dzień później, również zrobiłem testy dla tych samych urządzeń, ale tym razem w innej lokalizacji. ZTE MC888, znowu ZUI 5G CP6 i znowu Huawei 5G CP Pro 2, LTE i również 5G, ale tym razem tylko po gigabit internet. Prędkości są następujące. Dla 5G było to na Huawei 5G CP Pro 2 60 tylko megabitów i 95 setnych, 8,94 wysyłania i 25,2 pingu. Jeżeli chodzi o ZTMC 888, 86,46 pobierania, 8,88 wysyłania i 24 pingu, i to był najniższy ping akurat. A jeżeli chodzi o naszego testowanego ZUI, tutaj pobieranie było zdecydowanie najlepsze, 134,17, wysyłanie również 38,21 i tutaj różnica prawie 30 megabitów na korzyść wysyłania robi wielką różnicę. Tak samo wielką różnicę robi prawie 50 megabitów na plus, no 47 z kawałkiem, to coś takiego tutaj pobierania w stosunku do ZTMC 888, ale ping był tutaj najwyższy. Ewidentnie coś w przypadku tego H165 ping jest zdecydowanie wyższy na karcie plusa, co jest ciekawe. Jeżeli chodzi o LTE, tutaj również ZUI okazał się najlepszy, jednak tutaj różnice nie były aż tak duże. 144,63 dla ZUI, 32,5 megabita na sekundę wysyłania średnio, i tutaj różnica była spora w stosunku do innych testowanych urządzeń i ping 32 milisekundy.
ZTE MC888, tutaj 125,61 pobierania, 7,32 tylko wysyłania i ping średni najniższy, bo na poziomie 32,3 milisekundy. Oczywiście średni, ale tutaj też widzicie 25 megabitów więcej wysyłania. Akurat jeżeli chodzi o pobieranie, to jest niespełna 20 megabitów na sekundę, ale no, a znowu w przypadku Huawei 5G CP Pro 2, czyli H122, pobieranie 133,71, czyli około 10 megabitów na sekundę, tylko mniej niż H165, ale chodzi o wysyłanie 5,89 i ping średni bardzo podobny, 32,1 milisekundy. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o wysyłanie, też tutaj H165 okazał się zdecydowanie najlepszy. Jeżeli chodzi o pobieranie, okazał się najlepszy, ale tutaj różnic nie było tak dużych. Testy oczywiście w innej lokalizacji, 320 metrów od BTS-a na ulicy Krótkiej, bez optycznej widoczności BTS-a, plus na kartę 900 GB na start. Testy w godzinach pomiędzy 16:56 a 17:34. Ale w przypadku Plusa na wszystkich trzech routerach, tak zakładam, że Huawei też miał agregację trzech pasm. H165 okazał się najlepszy, bo miał tą samą szerokość pasma i dlatego wygrał i pokazał swoją wyższość w LTE. Ale postaram się również sprawdzić to na przykładzie karty T-Mobile'a, żeby potwierdzić, że albo obalić to, że nawet H165 radzi sobie dobrze w LTE. Standardowo przeprowadziłem test pobierania gry Need for Speed Payback ze Steama 20,4 GB 22 stycznia 2026 roku, 5G od Orange, po gigabit internet, czyli po LANie, stałe prędkości na dobrym poziomie, nie było dużych wahnień, czas pobierania to 5 minut 19 sekund pomiędzy 16:55 a 17. Natomiast po Wi-Fi 6, 5 GHz, wyższe prędkości chwilowe były, jednak były chwilowe spadki, a czas pobierania był nieco krótszy, ale to zapewne wynika z różnic prędkości 5G, 5 minut i 12 sekund pomiędzy 17:02 a 17:07. Co do pingów, tutaj jest bardzo dobrze, jeżeli tylko są dobre parametry sygnału, są przede wszystkim stabilne. Tutaj ping jest niemal idealny zarówno po Wi-Fi, jak i po gigabit internet, jak i po kablu. Także tutaj, jeżeli chodzi o to, żadnych zastrzeżeń do tego routera nie mam. Jest wręcz bardzo dobrze, wręcz jak na światłowodzie. Porównałem zasięg Wi-Fi na dwóch routerach ZUI 5G CP6 H165-383 oraz ZTE MC888 na Wi-Fi 6 w obydwu przypadkach 2,4 i 5 GHz. Pierwsza lokalizacja to pomiędzy 30 a 40 cm od routera, druga lokalizacja to piętro niżej, miejsce z najgorszym poziomem sygnału w domu, jakie mogę mieć. Jeżeli chodzi o ZUI 2,4 GHz od minus 37 dB/mW do minus 40, ale dla uproszczenia będę mówił decybele, tak aby nie mówić tej całej formułki. Prędkość 196 pobierania, 62 wysyłania i 22 pingu, utrata pakietów na poziomie 0,7%. Jeżeli chodzi o 5 GHz, minus 40 dB, 482 pobierania, 61,20 wysyłania i ping na poziomie 27 milisekund, 0% utraty pakietów. Jeżeli chodzi o ZTMC 888, również w tej samej lokalizacji, Wi-Fi 6,2,4 GHz, minus 32 dB, 185 pobierania, 57,20 wysyłania i ping na poziomie 23 milisekund, 0% utraty pakietów. Jeżeli chodzi o Wi-Fi 6, 5 GHz, MC888 minus 49 do minus 50 dB, 404 megabity na sekundę pobierania, 52,90 wysyłania i 23 milisekundy pingu, utrata pakietów na poziomie 1%. A teraz przenosimy się do najgorszego miejsca w domu. Tutaj ZUI na częstotliwości 2,4 GHz, minus 75 dB, 99,30 pobierania, 62
0,1 wysyłanie i ping 25 milisekund, utrata pakietów 0,3%, utrata prędkości w stosunku do tego, co było blisko routera 49,85%, czyli prawie 50%. Jeżeli chodzi o Wi-Fi 5 GHz, również to samo miejsce z najgorszym poziomem sygnału do minus 82 dB, 105 prędkość pobierania, 53,5 wysyłania, 24 milisekundy pingu, 3% utraty pakietów, dosyć sporo, i 78,22 utraty procenta w stosunku do 30-40 cm, i to jest też sporo, ale ZMC 888 będzie miał jeszcze większą utraty, bo tutaj jest co prawda lepszy poziom sygnału, lepsza siła sygnału, minus 74 dB dla 2,4 GHz. Tu średnio właśnie o ten 1 dB będzie się różnić. 65,1 pobierania, 45,8 wysyłania, 23 milisekundy pingu, ale tutaj zerowy utrata pakietów. 66,28% utraty prędkości, a jeżeli chodzi o 5 GHz od minus 80 do minus 81 dB, 43,7 megabita na sekundę pobierania, 53,7 wysyłania i ping na poziomie 23 milisekund, utrata pakietów 0, też bardzo dobrze, i 89,18, prawie 90% prędkości straciliśmy na tym ustawieniu. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o porównanie tych dwóch urządzeń. Teraz standardowo zmierzymy pobór prądu przez router ZUI 5GCP5 H165-383 i włożę teraz tutaj do mojego miernika. Jak widzicie, od razu skoczyło na około 3 W, 3,3, obecnie 3,6. Standardowo będziemy robić testy na karcie Plusa w 5G, taki nasz standardowy tutaj porównawczy pobór będziemy tutaj mierzyć. Jak widzicie, 3, 4, 3. O, skoczyło do około 7 W, teraz 7,4. Wskoczyło właśnie 5 GHz. Jak widzicie, teraz loguję się do naszego H165-383 na 5 GHz. Zmienimy sobie tylko serwer na jakiś plusowski. Może być i warszawski, ok. I testujemy. I patrzymy jednocześnie na pobór. No, skoczyło przez chwilę, teraz właśnie rozpoczął się test pobierania, jest około 100 kilku megabitów na sekundę, 8,5 mniej więcej, 8,6 jak jest widoczne, no około tych 8,5 W, nawet do 9 teraz myślę, że. A teraz właśnie rozpoczął się test wysyłania, jest około 10 jak widać, 10, 10,1. Ciągle w okolicy 10 W, jak widzicie tutaj. No jak widzicie, taki standardowy pobór, tak w takim normalnym trybie używania to około 5,3, 5,5 do 6 potrafi dochodzić, ale jeżeli będziemy bardziej go tutaj narażać na jakieś wyższe prędkości, to ten pobór będzie jednak większy. Plusy i minusy tego urządzenia. Do plusów możemy zaliczyć prędkości pobierania w 5G i wysyłania zarówno w 5G, jak i LTE, niskie pingi, stabilność działania, bo tutaj jeżeli chodzi zarówno o pingi, to przy bardzo dobrych parametrach sygnału naprawdę te pingi były bardzo równe. Jeżeli chodzi o stabilność działania, również czułem dosłownie jakbym korzystał ze światłowodu. Jeżeli chodzi o jakość plastików, no to tutaj to już przechodzimy do minusu, bo plastiki są słabej jakości, jak to plastiki urządzeń Huawei. Ograniczony wybór urządzeń jako satelity mesh też zaliczam jako minus, ponieważ tutaj mamy jednak bardzo ograniczoną ilość urządzeń i zewnętrzne złącza antenowe jedynie pod 5G N77, N78,
co w praktyce, że tak powiem, jest dosyć słabe, ponieważ realnie nie przyniosą zbyt dużych zysków, szczególnie jeżeli ktoś ma jakieś warunki, że nie ma dostępu do 5G N78. Podsumowując, jest to router godny polecenia i podtrzymuję w pełni rekomendacje ze swojego zestawienia polecanych routerów z modemami 5G. Korzystając na co dzień z tego urządzenia podczas dwutygodniowych testów, miałem subiektywne wrażenie, że korzystam ze światłowodu, a nie z internetu mobilnego. Niskie i stabilne pingi, prędkości pobierania bardzo przyzwoite, a prędkości wysyłania chyba już na internecie mobilnym się lepiej nie da, są fenomenalne. Router wręcz stworzony do pracy i dla twórców internetowych, dla osób mieszkających w mieście lub na wsi bez dostępu do światłowodu, ale z BTS-em w pobliżu. Jedynie można ubolewać nad praktycznie zerowym wyborem urządzeń jako satelity mesh. Jeżeli chcemy utrzymać Wi-Fi 7, to musimy kupić drugie takie samo urządzenie albo szukać jakichś innych urządzeń Huawei z Wi-Fi 7 i Easy Mesh Huawei'owym. I delikatnie ubolewam o te złącza antenowe tylko pod 5G N77, N78, ale tutaj zazwyczaj do trudniejszych lokalizacji poleca się jednostki ODU, tak jak ZUI HAS362-383 lub ZMC 889A Pro, więc tutaj mało kto korzysta z anten zewnętrznych, a nie z ODU. Do neutralnych kwestii należy zaliczyć Wi-Fi 7, ale tutaj w oparciu tylko o częstotliwości 2, 4 i 5 GHz bez 6 GHz. Spodziewane jest to raczej w tej klasie cenowej urządzenia i tutaj największym konkurentem jest Zyxel EWA515. No właśnie, cena 1599 zł, jest to oficjalnie router dostępny jedynie w Playu. Myślę, że jest to cena adekwatna do tego, co dostajemy. Wiadomo, jakby był stówkę taniej, bardziej w cenie tego Zyxela EWA515, nikt by się nie obraził, jednak za ten komfort korzystania z tego urządzenia myślę, że warto. Wielkie podziękowanie dla widza, który postanowił być anonimowy za udostępnienie mi tego urządzenia na niemal dwutygodniowe testy, właściwie dwutygodniowe już w tym momencie. Mam nadzieję, że będzie Ci długo służył, a znając długowieczność urządzeń Huawei, zapewne tak będzie. Wiem, że wśród moich widzów są osoby korzystające na co dzień z tego routera. Czy macie może odmienne zdanie na temat tego urządzenia, albo coś przeoczyłem podczas tych szybkich testów? Komentarze są Wasze. Jeżeli macie pytania dotyczące internetu mobilnego, światłowodu, wyboru oferty / urządzenia, napiszcie w komentarzu, na maila tenodneta@gmail.com, w wiadomości prywatnej na Facebooku tenodneta. A jeżeli chcecie wesprzeć działalność tego kanału, możecie wesprzeć mnie przez Buy Coffee Tu albo przez YouTube'a. A także jeżeli chcecie mi podesłać jakiś sprzęt do testów, tak jak jeden z widzów, który pozostał anonimowy, chciał być anonimowy, piszcie również na maila, ja się do Was wtedy odezwę, uzgodnimy sobie termin, jaki Wam i mi pasuje, bardziej Wam pasuje, ja się postaram dostosować, jeżeli tylko będę mógł, a ja się będę z Wami żegnał, do zobaczenia